Cześć, jestem Ania i dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować żelazko z generatorem pary od Philipsa Perfect Care Elite Plus. Tak właśnie wygląda cały zestaw. Tutaj właśnie mamy samo żelazko, a tutaj właśnie ten cały generator pary. Na wstępie, co mogę o tym powiedzieć? Niby wszystkie reklamy zachwalają, że to wszystko jest, że po prostu waga, że to jest wszystko lekkie, nie? Ale lekkie, summa summarum, jest tylko żelazko, bo ważyłam to i ono waży niecały kilogram, tam bodajże około 800 gramów. Przy czym całość tego urządzenia, no, waży trochę i trzeba się liczyć z wagą około 5 kg. Ja chwilowo jeszcze tylko trzymam to na desce, ale podczas całego etapu prasowania po prostu będę całe to urządzenie trzymała na podłodze. Właśnie chociażby z tego względu, że jest ono ciężkie. Moja deska nie jest już najmłodsza i nie jest przystosowana do takiej wagi. No i też, bądź co bądź, zajmuje też dużo miejsca. Co jeszcze na samym starcie można powiedzieć? Bardzo fajnie wygląda, bardzo ładny design, kolory, połączenie chociażby czarnego ze srebrnym, to jest duży plus, że wizualnie już przykuwa uwagę. A z takich technicznych rzeczy ma dosyć duży zbiornik na wodę, bo maksymalnie mieści 1,8 litra. Ja już mam nalaną wodę, nie do pełna, ale po prostu, żeby było widać, że ta woda tutaj już jest. Chociażby ten zbiorniczek jest odłączany, czyli po prostu całego urządzenia nie trzeba nosić ze sobą gdzieś pod kran, czy latać z kubeczkami, tylko po prostu bierzemy po prostu tą tylko część i napełniamy wodą. Przy czym zaletą tego żelazka jest to, że nie trzeba używać wody destylowanej. Jest ono przystosowane do wody kranowej, ma system odkamieniający, więc nie trzeba się obawiać, że całe żelazko nam zajdzie kamieniem. Dalej, z samej po prostu obudowy już możemy dowiedzieć się, że żelazko to wyposażone jest w inteligentny system automatycznego doboru temperatury. Tak jak tutaj właśnie Wam pokażę, to jest właśnie takie zamknięcie, że po prostu to żelazko nie wypadnie, tylko po prostu musimy je odblokować. Pokażę Wam. W samej stopie żelazka nie ma już takiego pokrętła służącego do regulacji temperatury. To żelazko samo dobiera sobie temperatury i przy funkcji tutaj auto strumień pary do materiału, na którym będzie prasowało. Więc to jest duże ułatwienie, nie trzeba się przejmować, czy odczekiwać jakąś tam ileś tam czasu, kiedy zmieniamy po prostu materiał, który wymaga większej temperatury na mniejszą temperaturę, więc to jest naprawdę duże ułatwienie. To żelazko może prasować również w pionie, gdzie maksymalny wyrzut pary ma 600 gram, a normalnie prasuje przy uderzeniu pary 165 gramów na minutę, więc to jest naprawdę bardzo dużo i naprawdę w krótkim czasie można wyprasować duże ilości ubrań. Za chwilę też Wam zaprezentuję, że praca jest dosyć cicha. Żelazko jest dość szybko po włączeniu gotowe do pracy, bo po około 2 minutach. Zaraz zresztą właśnie to zaprezentuję. Stopa żelazka przystosowana jest do pracy nie tylko na różnych materiałach, ale również jest odporna na zarysowania od zamków, guzików, więc naprawdę już chociażby tym nie musimy się przejmować podczas prasowania. Co dalej? Ma to żelazko funkcję Eco. Tutaj właśnie są takie 3 guziki, bo jest włącznik, zarazem wyłącznik, funkcja Eco i funkcja do odkamieniania. Funkcja Eco po prostu to jest praca przy zmniejszonej ilości wytwarzanej pary, żeby po prostu mniej tego pobierało. Co jeszcze na chwilę obecną mogę Wam pokazać? Kabel jest dosyć długi, jest zasilający. Tam właśnie pod biurkiem znajduje się moje gniazdko zasilające.
A drugi przewód łączący stopę żelazka z bazą również nie należy do krótkich, więc to jest naprawdę duży plus. Teraz właśnie zabezpieczymy i uruchomimy. O. Widać, że tutaj zapalają się niebieskie światełka na włączniku i na stopie żelazka. O. Takie właśnie dźwięki wydaje podczas uruchomienia. Moim zdaniem to nie jest, nie przeszkadza to w niczym, więc jak najbardziej w tym czasie można przygotować sobie ubrania. Ja właśnie zdejmę to całe urządzenie już na podłogę i przygotuję ubrania do prasowania. Pokażę Wam to, jak wygląda na kilku różnych materiałach. Właśnie tutaj mam jeans, mam tutaj koszulę męża i to jest bawełna poliester. Jeans, bawełna poliester. Co dalej mam? Tutaj właśnie mam taką mniejszą koszulę z syna, to jest już Wam mówię, z metki. To jest len i bawełna, tak? Len i bawełna. Tak jest, len i bawełna. O, następnie taką wyciągnęłam pokazową koszulę, to mamy jedwab i wiskoza. O. I na końcu właśnie taką cieniutką bluzeczkę, metkę z nazwą materiału odcięła, no ale to jest takie bardzo cieniutkie, zwiewne. O, to był sygnał, że żelazko jest gotowe do pracy. Dobra, mamy przygotowane materiały. I Wam pokażę, jak to żelazko fajnie pracuje. O. Włączamy funkcję auto. O. To żelazko pracuje tylko wyłącznie, kiedy trzymamy je w dłoni. Kiedy je puścimy, wyłącza się. No i jedziemy po kolei. Jadę przez wszystkie materiały. Nie przejmuję się temperaturą. Nic za nic. Tu mamy jeansy, tu mamy koszulę. Jedną, drugą. O, proszę bardzo. Mamy takie fajne materiały. I to. Proszę bardzo. I teraz co zrobię? Odłożę to na deskę. Pyk. Już nie widać, żeby strumień pary wydostawał się z żelazka. Może zacznę od uprasowania właśnie tej najmniejszej koszuli. A jeszcze rzeczy odłożę na chwilę na boczek. To jest koszula mojego najmłodszego synka. Bierzemy do ręki. Mamy. O. Odkładam. Znowu do rączki. Odkładam. Pyk. Tutaj mamy guziki. Biorę do rączki. Jadę po guzikach. Nie przejmuję się niczym. Proszę bardzo. Jest wyprasowane ładnie. Plecy teraz. Pyk, pyk. Powiem tak, pracując tym żelazkiem, niestety trzeba nauczyć się nowych nawyków, ponieważ nie tylko ja, przypuszczam, że tak robię, ale większość z osób, które pracują z żelazkiem, trzymając w jednej dłoni żelazko, drugą dłonią poprawia sobie przed żelazkiem dłonią prasowane ubrania. Przy tym żelazku
Nie można tego robić, ponieważ przy pierwszym użyciu właśnie tego urządzenia nie wiedziałam o tym, że jest tak silne uderzenie pary i można sobie poparzyć paluszki. Między innymi po to jest właśnie ta rękawica. No ale tak nieporęcznie, powiem tak, trzymać ubranko w tej rękawicy, ale dla osób, którym ciężko się odzwyczaić, naprawdę tą rękawicę trzeba używać, bo naprawdę boli. Uderzenie gorącą parą boli, chociaż tutaj czuję, że jak bucha. O, teraz możecie zobaczyć. Puściłam żelazko, fajna koszula mojego synka. Przy stałym żelazku na pewno bym czegoś takiego nie zrobiła. Tutaj stało się coś? Nic się nie stało. No może to jest jeszcze krótki okres, ale chociażby widać. Odkładam tutaj na bok na deskę i nie mam obaw, że deska mi się zapali. No chwileczkę poprasowałam, 2-3 przejechania żelazkiem i jest wyprasowana koszula. Tutaj mam coś delikatniejszego. Tutaj widać dosyć duże zgniecenia. Do rączki żelazko. Jedziemy. Bar. Jak szybko znikają. Nie ma. Jedno przeciągnięcie. Nie ma. Jeansy. Ach, tu mi jeszcze spadła koszulka córeczki. To jest akurat zwykła bawełna. Bok do rączki. Jedno przeciągnięcie. Jedno. Bach. I wyprasowane. Tutaj może będzie jeszcze bardziej widocznie. O, zobaczcie, przewróciłam na drugą stronę i praktycznie na upartego nie trzeba było prasować drugiej strony, bo naprawdę jest tak silny strumień pary, że przechodzi na drugą stronę. Raz i byłoby uprasowane. Jeansy. Tutaj też. Jeansy są ciężkim materiałem do prasowania. Żelazko w rączkę i jedziemy pomalutku. O, widać, ja staram się tą rączkę trzymać z daleka właśnie od stopy, bo wiem, czym to grozi. Niestety. Tutaj też można zobaczyć, jak para przeszła na drugą stronę. I prasujemy. Jest. Trochę mi się zgniotło, ale to po prostu z tego względu, że staram się Wam jak najwięcej pokazać w tym filmiku. A dokładniejszym prasowaniem mogę się zająć poza anteną. Zademonstruję Wam prasowanie w pionie. Do tego już ubiorę rękawicę termiczną. Tak, biorę żelazko, rączka, odebranie i jedziemy. Proszę bardzo, dół mamy wyprasowany. O, bez problemu, na wieszaczku. Tylko trzeba pamiętać, żeby użyć tej oto rękawicy, bo tak mówiłam, boli. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym żelazku? No, naprawdę to, że nie trzeba dobierać temperatury przy zmianie materiału, to jest rewelacja. Te uderzenie strumienia pary po prostu jest genialne. Powiem tak, dla porównania wcześniej użyłam mojego starego żelazka, a chwilę później właśnie tego, więc naprawdę różnica jest kolosalna i naprawdę szczerze mogę polecić to żelazko każdemu, kto nie cierpi prasować tak jak ja. U mnie tą czynność naprawdę to zrewolucjonizowało. Powiem tak, mam rodzinę, w której jest 2 małych dzieci. Piorę na okrągło. Prasowania jest potąd.
a nie cierpię prasować. Staram się jak najbardziej zarzekać się od tej czynności, jak tylko mogę. Czyli wyciągam jakieś pranie z pralki, rozwieszam je idealnie, żeby nie było żadnych zgniotów. Ściągam pranie, to też nie wszystko w jedną wielką kupę, tylko też jakoś ładnie staram się składać i to, co nie wymaga prasowania, to już nie prasuję. Ale przy tym żelazku to naprawdę aż chce się prasować, bo jest ono naprawdę ułatwienie. Więc mogę szczerze polecić to żelazko każdemu, bo naprawdę jest to świetne urządzenie. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.